Uroczyście przyrzekam, że tak długo jak Bóg mi pozwoli, będę bronił konstytucyjnych praw leżących u podstaw naszego narodu. Będzie dobrym, wyrozumiałym królem, takim, któremu zależy na kraju. Sądzę, że doskonale się w tej roli sprawdzi. Jest empatyczny. Troszczy się o kraj i o dziedzictwo kulturowe, o planetę i o ludzi. Cechuje go szczere pragnienie niesienia pomocy innym. Zależy mu na przyszłości swoich poddanych. Zawsze chciał zostać królem. Czekał na to całe dziesięciolecia. To jego ostateczny, życiowy cel. Jako książę Walii odbył najdłuższy w historii staż. Na pewno będzie królem życzliwym i współczującym. Królem ludu. Zobowiązuję się służyć wam z oddaniem, szacunkiem i miłością, tak jak czyniłem to do tej pory. Postrzegano go jako osobę zimną i surową. To zmieniło się i opinia publiczna widzi w królu także człowieka. Z Kamilą u boku będzie wspaniałym, pełnym współczucia i wyrozumiałości królem, takim jakim być powinien. Wie, że wiele się od niego oczekuje i że musi sprostać wysokim wymaganiom. Na pewno zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności przed nim stojącej. Król Karol III. Nowa era. To jasne, że publiczny i prywatny wizerunek króla się różnią. Bez względu na to, kim w życiu jesteśmy, zawsze odgrywamy tę czy inną rolę. Z drugiej strony król na co dzień nie jest aż tak bardzo inny. To, jakim widzimy go w telewizji, pokrywa się z tym, jaki jest prywatnie. Rodzina królewska coraz pewniej zachowuje się publicznie tak, jak zachowywałaby się za zamkniętymi drzwiami. Mamy dziś dostęp do wielu wcześniej niewidzianych zakulisowych scen, z prywatnych audiencji i innych spotkań. Mogę śmiało powiedzieć, że król, którego poznałem, jest tym samym, którego widzicie wy. To, co oglądacie, jest prawdą. Karol jako dziecko bardzo chętnie się uczył. Był przeciwieństwem księcia Filipa, który miał bardziej żywiołowy charakter. Był za to podobny do matki, która już od dziecka była poważna. Różniło ich natomiast zainteresowanie nauką i książkami. Członków rodziny królewskiej raczej nie postrzega się jako intelektualistów, a Karol właśnie taki był. Miał szerokie zainteresowania, które być może zaszczepiła w nim jego niania. Królowa Elżbieta była oddaną matką. Pamiętajmy, że była koronowana mając zaledwie 25 lat. Książę Karol miał wtedy 4 lata, księżniczka Anna 3. Można powiedzieć, że królowej odebrano dzieci. Zwyczajnie nie miała na nie czasu. Widywała je kwadrans rano i potem pół godziny wieczorem. Trzeba na to patrzeć przez pryzmat ówczesnych zwyczajów. Tak właśnie funkcjonowały arystokratyczne rodziny.
Koronacja odbyła się w 1953 roku. Karol był na tyle duży, żeby rozumieć, co to znaczy. Dla małego chłopca musiało to być przytłaczające przeżycie. Całe to widowisko, hałas, tłum ludzi. Być może mały Karol miał świadomość, że kiedyś to samo czeka jego. Ceremonia trwała 3 godziny. To był chyba najzimniejszy dzień czerwca w historii i strasznie padało. Mówimy o 1953 roku. Wojsko było obecne w dużej liczbie. Co pół metra wzdłuż chodnika stał żołnierz. Żołnierze byli ustawieni w szpalerze po obu stronach ulicy. Wszyscy byli przemarznięci. Dawano im kostki cukru, nasączone brędy, żeby jakoś przetrwali do końca. Sama ceremonia była bardzo poważna, teatralna, o charakterze religijnym. Nie wiemy, co Karol w tamtym czasie czuł. Być może nawet nie pamięta tamtego dnia. Jednak musiał odczuwać jakąś przerażającą presję. Patrzeć na to wszystko w tak młodym wieku i myśleć, to samo czeka kiedyś mnie. Cała uwaga skupiała się wokół Karola. Był najstarszy z 4 rodzeństwa. Miał zostać księciem Walii, a kiedyś także królem. Ta uwaga pomogła mu się rozwinąć. Kto by nie chciał, żeby wszyscy mówili mu, że jest najważniejszy? Kolejny uczeń jest w drodze. Właśnie przyjechał z rodzicami. Dyrektor wita królewską rodzinę. Ten kufer z pewnością wiele pomieści. Książę Filip jest absolwentem szkoły. Karol wydaje się szczęśliwy, podążając śladami ojca. Karola posłano do szkoły z internatem Gordonstoun w Szkocji. Słynie ona z surowego wychowania. Książę Filip chciał w ten sposób zahartować syna. Jednak to doświadczenie głęboko Karola zraniło. Zamknął się w sobie i zaczął tłumić emocje. Książę Filip uważał, że Gordonstoun będzie dobrym wyborem. Szkoła na dalekiej północy Szkocji miała zapewnić spokój od prasy. Dawała możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Kładła nacisk na trening umysłu, ale też ciała. Królowa i królowa matka uważały z kolei, że Karol, z uwagi na swoje wrażliwe usposobienie, lepiej odnalazłby się w Eton. Książę Filip pragnął, żeby jego syn był taki jak on. Żeby był męski, wysportowany, żeby miał silną osobowość. Karol taki nie był. Był nieśmiały, niezbyt wysportowany, wręcz niezdarny. Nie był wymarzonym synem księcia Filipa. Z czasem relacje ojca z synem pogorszyły się. As Charles grew, their relationship didn't work. Wielki dziedziniec Trinity College w Cambridge. Właśnie przybyła królewska świta. Książę Karol ma nadzieję, że będzie traktowany jak każdy inny student. Będzie pierwszym od 100 lat księciem Walii uczęszczającym na uniwersytet. Podczas wizyty w Cambridge książę poznał Roberta Woodsa, studenta 3. roku i syna dziekana Windsoru. Monarchowie przed Karolem uczęszczali na uniwersytety w Oksfordzie czy Cambridge. Edward VIII jako książę Walii studiował właśnie w Oksfordzie. Ale podczas gdy oni szli na studia z poczucia obowiązku, Karol miał szczery zamiar nauki. Był pierwszym członkiem rodziny królewskiej z zamiarem ukończenia studiów. Lubił Cambridge. Po trudnych latach szkoły z internatem w końcu trafił na miłych ludzi i do środowiska, które mu odpowiadało. Występował też w grupie teatralnej. Można powiedzieć, że Cambridge ukształtowało księcia Karola. Po wstąpieniu na tron dalej utrzymuje bliskie relacje ze swoim dawnym uniwersytetem. Uzyskał tytuł bakalaureata z historii. To spore osiągnięcie, jak na kogoś z nieakademickiego środowiska.
exciting, most exciting, ladies and gentlemen. I've never seen anything quite like it before. I think I've got quite a large one here. It's very, very large indeed. Inwestytura księcia Karola odbyła się w lipcu 1969 roku na zamku w Carnarvon. Wtedy publicznie nadano mu tytuł księcia Walii. Widziano w tym próbę odzyskania przez monarchię narracji na własny temat i przywrócenia utraconego wizerunku. Ceremonia podkreślała tradycję, dawała wyobrażenie o przyszłości monarchii, a Karolowi pojęcie o jego roli jako księcia Walii. W tym budynku nad brzegiem morza książę Karol uczył się najwięcej. W pracowni językowej spędzał godzinę dziennie, doskonaląc swój walijski. Jego nauczycielem jest Edward Millwood, były wiceprzewodniczący walijskiej partii nacjonalistycznej. To był przyspieszony kurs pośród wielu innych zajęć księcia. W tym krótkim czasie wypracował dobrą wymowę. Myślę, że w przyszłości mu to pomoże. Carnarvon barwnie wystrojony wygląda jak panna młoda przed ślubem. Podjęto wszelkie środki ostrożności, by wszystko poszło zgodnie z planem. Ruch jest coraz większy. Wojskowy oddział saperów czeka w pogotowiu. Inwestytura była ważnym wydarzeniem. Transmitowano ją na żywo w telewizji, po raz pierwszy w historii. Tego dnia, a być może nawet wcześniej, zaczęło się jego przysposobienie do objęcia tronu. Całe życie podchodził do przyszłej odpowiedzialności z najwyższą powagą. Słowa waszej przemowy głęboko mnie poruszyły. Zapewniam, że wezmę pod uwagę wszystkie wyrażone w niej nadzieje. Na tym etapie życia Karol podchodził do oficjalnych wydarzeń lękliwie. Na zdjęciach i filmach z tamtego okresu widać na jego twarzy strach i niepewność. Wygląda, jakby nie radził sobie z presją, która na nim spoczywa. Czuł, że musi dorównać nie tylko swojej matce, ale także wszystkim poprzednim monarchom. Kiedy służyłem księciu Karolowi w Highgrove, zauważyłem, że przygotowywał swojego syna, księcia Williama, do roli księcia Walii. Już wtedy przekazywał mu swoje doświadczenia. Następca tronu ma szereg obowiązków. Część z nich jest mało ciekawa. To oficjalne uroczystości, inauguracje, spotkania. Część przeciwnie, jak na przykład międzynarodowe podróże. Członkowie rodziny królewskiej wiedzą, że właśnie na tym polega ich praca. Są urzędnikami państwowymi i jest im to wpajane od małego. Tradycyjnie każdy mężczyzna w rodzinie królewskiej służy w wojsku. Karol nie miał raczej predyspozycji, ale przez kilka lat w latach 70. służył w siłach powietrznych. To świadczy o jego zaangażowaniu i poświęceniu. Nie był wybitnym pilotem, jak na przykład książę Andrzej, ale było to dla niego cenne doświadczenie. Wypracował równą relację z rówieśnikami, w przeciwieństwie do czasów szkolnych. Książę Karol był dziś w bazie sił powietrznych brytyjskiej marynarki wojennej Yevilton w Somerset. To początek 3,5-miesięcznego szkolenia na pilota helikoptera Wessex. Po jego ukończeniu książę Karol otrzyma te same, co jego ojciec, uprawnienia pilota, również na helikoptery, którymi lata królowa. To było budujące doświadczenie. Dało mu wyobrażenie o pracy sił zbrojnych, instytucji, którą darzy ogromnym szacunkiem. Mimo że nie był wybitnym pilotem, to był dla niego ważny okres. To doświadczenie ukształtowało jego dzisiejszy charakter.
Skoro w przyszłości mam być związany ze wszystkimi 3 rodzajami sił zbrojnych, dobrym pomysłem będzie służba w nich wszystkich. To będzie cenne doświadczenie w kwestii odpowiedzialności i dyscypliny. Odpowiedzialność jest tu najważniejsza. To zaufanie, że potrafisz dowodzić innymi. Zaufanie podwładnych do ciebie. Wuj Karola, Lord Mountbatten, chciał, żeby Karol przed ślubem poużywał młodości. Po Karolu spodziewano się, że będzie wiódł życie kawalera, którego jego ojciec przed ślubem z księżniczką Elżbietą nie miał okazji doświadczyć. Uważano, że Karol nie powinien żenić się przed 30. Powinien umawiać się z wieloma kobietami i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Karol nie był ani osobą bardzo towarzyską, ani nie był wyjątkowo przystojny. Był jednak księciem Walii. Nie brakowało kobiet, które chętnie by za niego wyszły. Karol jest mężczyzną staroświeckim, taktownym i jednocześnie czarującym. Lubi kobiety. Zdecydowanie nie ma nic przeciwko nim. Lubi też sprawiać innym przyjemność. Dianę Spencer Karol poznał w 1977 roku. Miała wtedy zaledwie 16 lat, była jeszcze nastolatką, ale między nimi zaiskrzyło. Wtedy Karol spotykał się z Camillą Shand, później Parker Bowles. Już od początku było widać, że związek Karola z Dianą nie był związkiem z miłości. Jednak obie strony miały coś do zyskania. Być może ze względu na swój młody wiek, Diana nie zdawała sobie sprawy z odpowiedzialności, jaką na siebie przyjmie, zostając księżną Walii. Jeszcze wczoraj byłaś opiekunką do dzieci. Dziś jesteś zaręczona z księciem Walii i kiedyś zostaniesz królową. Dla 19-latki to musi być ogromna zmiana. To prawda, ale w ciągu ostatniego pół roku udało mi się nieco przygotować. Karol i ja do siebie pasujemy. Wspiera mnie. Miesiące między zaręczynami a ślubem były ekscytujące, ale czasem też trudne. Diana przekonała się o ograniczeniach związanych z królewskim życiem. Już nigdy nie będzie mogła spokojnie przejść się ulicą. Książę Karol musiał dopełnić zobowiązań przyjętych przed zaręczynami. Oznaczało to rozłąkę. Diana musiała to zaakceptować i postarać się ukryć emocje. Na pytanie, czy są w sobie zakochani, Diana odpowiedziała: oczywiście. Karol rzucił, cokolwiek to znaczy. Obie odpowiedzi są nieszczere. Diana chciała w ten sposób uniknąć bardziej dociekliwych pytań. Karol dawał do zrozumienia, co za absurdalne pytanie, nie będę na nie odpowiadał. To był jednak ogromny błąd. Później latami wytykano mu, że nie kocha Diany i żeni się z nią wyłącznie z przymusu. Niechęć do Karola bierze się właśnie stąd. Ludzie uważali, że nie kochał Diany. Ta odpowiedź przyczyniła się do rozstania. Jesteście w sobie zakochani? Oczywiście. Cokolwiek to znaczy. Że jesteście bardzo szczęśliwi. Tak, oczywiście. Ślub Karola z Dianą był dla monarchii największym wydarzeniem od czasu koronacji, niespełna 30 lat wcześniej. Na ulicach zebrały się ciekawskie tłumy. Setki milionów ludzi na całym świecie śledziło to wydarzenie.
Zdjęcie pocałunku na balkonie pałacu Buckingham jest jednym z najczęściej reprodukowanych zdjęć rodziny królewskiej. Było to widowisko pełne przepychu i ostentacji. Miało udowodnić, że Wielka Brytania wciąż jest w stanie zorganizować wydarzenie, które ekscytuje i jednoczy ludzi. Najlepsze miejsca już dawno zajęte. Panuje przekonanie, że to będzie wspaniały dzień. Pałac Buckingham widział już wiele królewskich panien młodych. Pierwszą była młoda królowa Wiktoria, gdy wychodziła za księcia Alberta 141 lat temu. Orszak królowej i mały orszak księcia Karola przejadą wzdłuż reprezentacyjnej alei The Mall w kierunku łuku Admiralicji. 5 minut później Lady Diana wyjedzie z Clarence House przeszkloną karetą pod eskortą tylko policji, bowiem nie jest jeszcze członkiem rodziny królewskiej. Diana była bardzo młoda, miała zaledwie 20 lat. Postawiono ją przed kamerami i kazano odgrywać rolę księżnej. To musiało być przerażające. Karol miał w tym więcej doświadczenia, ale to też musiało być dla niego przytłaczające. Ich relacja pogorszyła się po narodzinach księcia Harry'ego. Diana prowadziła własną grę. Uwaga mediów była skupiona na niej, nie na jej mężu. To ona się wyróżniała. Stała się ikoną mody. Życie Diany nie było tym, czego się spodziewała. Jej sprawy zaczęły się komplikować. Wydawało jej się, że będzie żyła jak księżniczka z bajki. Natomiast od razu po ślubie jej mąż wrócił do pracy. Zawsze ciężko pracował i zawsze poświęcał się obowiązkom. Camilla Parker Bowles była wielką miłością Karola. Poznali się w latach 70. Nie pochodziła z rodziny wielkich arystokratów, raczej ze zwykłej rodziny ziemiańskiej. Karol zakochał się w Camilli bardzo wcześnie, gdy służył jeszcze w marynarce wojennej. Była zabawna, świetnie jeździła konno, potrafiła go rozśmieszyć. Jest atrakcyjna. Swoją wyjątkową osobowością przyciąga uwagę zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Uważano, że Camilla nie jest odpowiednią kandydatką na żonę Karola. Elżbieta, królowa matka, uważała, że córka Spencerów będzie o wiele odpowiedniejsza. Gdyby Karolowi pozwolono ożenić się z Camillą, historia rodziny królewskiej wyglądałaby zupełnie inaczej. Karol i Camilla dobrze się rozumieli. Mieli podobne poczucie humoru i wspólne zainteresowania. Podobali się sobie nawzajem. To wielkie nieszczęście, że Karolowi nie pozwolono poślubić kobiety, której pragnął. Wiadomość o śmierci Diany w sierpniu 1997 roku zszokowała Karola. Zginęła matka jego dzieci. Na coś takiego nie można być przygotowanym. Na wszystkie jego działania w tamtym czasie należy patrzeć z najwyższym uznaniem. Natychmiast poleciał do Paryża. Zajął się sprowadzeniem zwłok. Zadbał, żeby Diana miała państwowy pogrzeb ze wszystkimi honorami. Możliwe, że sprzeciwił się woli matki i babci. One uważały, że komuś, kto porzucił rodzinę królewską, taki pogrzeb się nie należy. On uważał, że matka przyszłego króla Anglii właśnie tak powinna zostać pochowana. Nie wiemy, jakie były relacje Karola z Dianą po rozwodzie. Czy się spotykali, czy ze sobą korespondowali, czy komunikowali się przez pośredników. Z całą jednak pewnością śmierć Diany musiała być dla Karola wielkim szokiem.
Karol ożenił się z Camillą w 2005 roku. Ceremonia była świecka. Wszyscy w kraju poczuli, że para w końcu jest szczęśliwa. Gdyby pozwolono na to 25 lat wcześniej, wszystkim wyszłoby to na dobre. Za życia Diany Camilla była postrzegana jako czarny charakter. W rzeczywistości jest czarującą i uroczą kobietą. Po śmierci Diany zaczęła się kampania ocieplania wizerunku Camilli. Już rok później parę widziano razem podczas publicznego wydarzenia. Związek Karola i Camilli rozwijał się powoli. Ślub miał miejsce 8 lat po śmierci Diany. Karol nie miał zamiaru się śpieszyć. Królowa dostrzegała zmianę, jaką przeszła Camilla. Dostrzegła jej oddanie obowiązkom i oddanie Karolowi. Camilla wspiera Karola i będzie trwać u jego boku. Odgrywa rolę królowej matki. Ta wspierała męża w chwilach słabości i sądzę, że Camilla do końca będzie wspierać Karola. Z radością przyjąłem wiadomość o ślubie księcia Walii i Camilli Parker Bowles. Rada Ministrów w imieniu całego rządu przesyła pozdrowienia i gratulacje. Długo czekali na tę chwilę. Dziś wieczorem para wystąpiła w roli narzeczonych. Kiedy jest się z kimś tak długo, można domagać się pierścionka, który wynagrodziłby całe to czekanie. Pod tym względem rodzina królewska nie zawodzi. Camilla miała na palcu ogromny diament i była wyraźnie szczęśliwa. Jak się pani czuje? Dobrze, właśnie to do mnie dociera. Czy książę uklęknął? Oczywiście, jak żeby inaczej. Relacja króla z żoną jest wspaniała. Są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Są zgranym zespołem, wspierają się nawzajem, razem się śmieją. Cudownie jest na to patrzeć, być tego świadkiem i niejako częścią. W dniu, kiedy ogłoszono zaręczyny, rano byłem przy królu, wtedy jeszcze księciu Walii. Wyjechał do Londynu. Szedłem do pokoju służby i dowiedziałem się, że książę Walii i Camilla Parker Bowles są zaręczeni. Byłem zaskoczony. Nie miałem o niczym pojęcia, zresztą jak inni. To była pilnie strzeżona tajemnica. Ucieszyłem się, bo uwielbiałem panią Parker Bowles. Dobrze się dogadywaliśmy i cieszyłem się na myśl o ślubie. Kilka miesięcy później zaczęto rozsyłać zaproszenia na ślub. Żeby zostać zaproszonym jako członek służby, trzeba pracować na dworze przynajmniej rok. Ja nie miałem wtedy takiego stażu. Wtedy zatelefonował do mnie z Londynu starszy członek służby. Powiedział mi, że para książęca pragnęłaby zaprosić mnie na swój ślub. Nie mogłem w to uwierzyć. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Byłem bardzo podekscytowany. Zacząłem dzwonić po rodzinie i przyjaciołach i mówić im, nie uwierzycie, dostałem zaproszenie na ślub. Wasza królewska mość, do ślubu zostało 8 dni. Mogę zapytać o samopoczucie? Jak na ślub zapatrują się książęta William i Harry? Bardzo się cieszę. To będzie wspaniały dzień. A książę Karol co myśli? Również się cieszę i miło mi, że o tym słyszeliście. Czy książę William cieszy się, że będzie świadkiem? Bardzo. O ile nie zgubię pierścionka, będzie dobrze. Ślub był wyjątkowy. To było 9 kwietnia 2005 roku na zamku w Windsorze. Wspaniały dzień. Byliśmy na przyjęciu na zamku.
Królowa wygłosiła przemowę. Obecni byli wszyscy członkowie rodziny królewskiej. Panowała wesoła, radosna atmosfera. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. William i Harry biegali za samochodem książęcej pary. Przystroili tył samochodu. Było naprawdę wspaniale. Ona zawsze była i wciąż jest dla niego wsparciem. To cudowna osoba. Jako książę Walii król odbył najdłuższy w historii staż. Można pomyśleć, że był tym ciągłym czekaniem sfrustrowany albo zniecierpliwiony. Z mojego punktu widzenia nigdy taki nie był. Lubił pełnić funkcję księcia Walii. Nikt wcześniej nie sprawował funkcji tak aktywnie i nie uczynił z niej właściwej pracy. Mamy nowego członka zespołu synoptyków. Przekażmy mu głos. Wasza królewska mość? Czeka nas niepewna końcówka tygodnia. Dziś po południu w Szkocji będzie zimno, mokro i wietrznie. Jesteśmy pod wpływem frontu niskiego ciśnienia przemieszczającego się na północ, który przyniesie chmury i opady deszczu. Będzie obfitszy na granicach i w okolicy Edynburga, gdzie może utrudniać warunki na drogach. Na zachodzie mniej intensywne opady. Wokół posiadłości Dumfries House w Ayrshire możliwe rozpogodzenia. Na wyżynach Szkocji nad Aberdeenshire spodziewany śnieg. Nad Balmoral możliwe gwałtowne deszcze. Kto pisał ten tekst? Bardziej sucho i słoneczniej będzie na północy i nad Wyspami Szetlandzkimi. Słońce będzie wyglądało zza chmur nad zamkiem May w hrabstwie Caithness. Ogólnie czeka nas chłodny dzień z maksymalną temperaturą 8 stopni i porywistym północno-wschodnim wiatrem. Bogu dzięki, że to niedługi weekend. Książę Karol nie tylko wypełniał królewskie obowiązki, ale był i wciąż jest szczerze zaangażowany w poprawę życia młodych ludzi. Założył The Prince's Trust, organizację charytatywną pomagającą młodym osobom w trudnej życiowej sytuacji. To był świetny pomysł. Karol wykorzystał swoją rozpoznawalność do rzeczywistego działania. Nawet osoby niechętne rodzinie królewskiej lub o republikańskich przekonaniach zgodnie przyznają, że Prince's Trust zrobiła dużo dobrego. Karola cechuje szczere pragnienie poprawy sytuacji życiowej poddanych. Sam o tym mówił. Jak każdy z nas czasem popełnia błędy. Ale Prince's Trust to dobry krok na drodze do poprawy jakości życia ludzi w potrzebie. W 1976 roku założyłem Prince's Trust. Chciałem pomóc młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej, bo zdawałem sobie sprawę z wyzwań, które przed nimi stoją. Na przestrzeni lat wiele z tych wyzwań uległo zmianie, ale misja, by dawać ludziom możliwości i budować ich pewność siebie, pozostaje aktualna. Pomogliśmy ponad 1 milionowi młodych ludzi, ale mnie drażni myśl, że nie osiągnęliśmy tego wcześniej. Pomagaliśmy 50 000 osób rocznie, ale wciąż musieliśmy podliczać osoby, które dopiero wchodziły do systemu. Wiem, że nie jestem dobry z matematyki, ale pomogliśmy ponad 1 milionowi osób zmienić ich życie. Ponadto Prince's Trust działa dziś w 18 krajach wspólnoty narodów, a także poza nią. Korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć Ci, Karolu, jak bardzo dumna jestem ze wszystkiego, co razem z organizacją osiągnąłeś i z tego, jaką jesteś dla niej inspiracją.
W uznaniu wybitnych osiągnięć dokonanych na przestrzeni niemal ćwierćwiecza, z wielką radością przyznaje Prince's Trust królewski przywilej. Uczył się o tej roli od matki i od ojca. Od zawsze przygotowywano go do objęcia tronu. Nikt nigdy nie podejrzewał, że będzie księciem Walii tak długo. Myślę, że to pomogło mu lepiej zrozumieć kraj i dzisiejszy świat. Czy jest odpowiednim człowiekiem do pełnienia tej funkcji? Tak, jest. Ma za sobą wiele lat przygotowań. Jak powiedziała kiedyś królowa, koniec końców najważniejsze jest przygotowanie. Trening i szkolenie, przez które przeszedł Karol, doskonale przygotowało go do objęcia tronu. Pałac Buckingham poinformował o śmierci królowej Elżbiety II. Była najdłużej panującym monarchą w historii kraju. Odeszła w spokoju w zamku Balmoral. Król i królowa małżonka pozostaną dziś w Balmoral. Do Londynu powrócą jutro. Królowa Elżbieta i książę Karol byli ze sobą bardzo blisko. Królowa miała z synem bardzo dobre, życzliwe relacje, co było zresztą widać. Podczas kilku wydarzeń w Londynie nazywał ją mamusią, a ona uśmiechała się do niego. To była cudowna relacja. Mamusiu. Darzyli się wzajemnym szacunkiem. Szanował ją jako matkę i jako królową. Szanował wszystko to, co sobą reprezentowała. Wiadomość o śmierci matki i o tym, że został królem, musiała być dla niego szokiem. W takich sytuacjach stresowych działamy mechanicznie. W ten sposób chcemy się chronić. Wtedy sytuacja go nie przytłoczyła. Na pewno był pełen emocji, ale miał wszystko pod kontrolą. Poradził sobie w bardzo profesjonalny sposób. To było dziwne uczucie patrzeć, jak dzień po śmierci królowej wraca z małżonką do Londynu. Dziwne, bo wracał jako król. Przejście przez bramę pałacu Buckingham musiało być niezwykłym przeżyciem. Robił to niezliczoną ilość razy, ale jako książę Walii. Tym razem musiał czuć na sobie niewidzialną szatę króla i odpowiedzialność z nią związaną. Pewnie zastanawiał się, co przyniesie przyszłość. Karol wie, że wiele się od niego oczekuje i że musi sprostać wysokim wymaganiom. Przechodząc przez tę bramę, musiał o tym wszystkim myśleć. Pełniąc służbę, dokonywała poświęceń. Była monarchą oddanym i o niezachwianej postawie, zarówno w czasach zmiany i postępu, radości i świętowania, jak i czasach smutku i żałoby. Jej życie oddane służbie jest przykładem nieprzemijającej miłości do tradycji i odważnego przyjmowania postępu, które czynią nasze narody wielkimi. Sympatia, podziw i szacunek, które wzbudzała, stały się znakiem rozpoznawczym jej panowania. Karol jest świetnym mówcą. Jest jak szekspirowski aktor, którym swego czasu zresztą był. Wszelkie mowy wygłasza doskonale. Ma świetne wyczucie tempa, potrafi poruszyć. Większość z nich pisze pewnie sam. Wiele osób to przemówienie poruszyło. Królowa była dla narodu jak babcia, a teraz Karol ofiaruje siebie w jej zastępstwo. Ludzie nie spodziewali się tak wzruszającego przemówienia.
Królowa Elżbieta dobrze przeżyła swoje życie. Spełniła obietnicę i wypełniła przeznaczenie. Jej śmierć okryła nas głęboką żałobą. Obietnicę służby do końca życia odnawiam dziś przed wami wszystkimi. Na królewskim dworze rozbrzmiały trąby. Przed czasami serwisów informacyjnych właśnie tak oznajmiano narodowi ważną wieść. Książę Karol Filip Artur Jerzy, przez śmierć naszego zmarłego suwerena, stał się naszym jedynym słusznym i prawowitym panem, Karolem III. Proklamacja była wyjątkowa. Część tego wydarzenia zawsze miała miejsce za zamkniętymi drzwiami. Odczytywanie proklamacji z balkonu Pałacu Świętego Jakuba było już wcześniej transmitowane, ale samo podpisywanie aktu nigdy wcześniej nie było pokazywane. To, że mogliśmy zobaczyć króla podpisującego dokument, jest naprawdę czymś wyjątkowym. Nie obyło się bez wpadki. Mimo wszystko jednak było to doniosłe, historyczne wydarzenie. To będzie jedna z tych chwil, której nigdy nie zapomnę. Panowanie mojej matki było niezrównane pod względem długości, poświęcenia i oddania. Nawet smucąc się, dziękujemy jej za tak lojalne życie. Proklamacja miała miejsce wkrótce po ogłoszeniu Karola królem. Została odczytana w każdym większym mieście w Anglii. Coś takiego nie wydarzyło się od lat 50. XX wieku, dlatego też zainteresowanie ludzi było ogromne. Wszyscy patrzyli i słuchali, jak Karol zostaje ogłoszony królem. Tradycja proklamacji obowiązuje od wieków i odgrywa ważną symboliczną rolę. To potwierdzenie panowania monarchii, potwierdzenie królewskości. Niewielu pamięta o Grzegorzu VI, dziadku Karola. Mieć na tronie ponownie króla to nowość. Na pogrzebie matki Karol pełnił rolę głowy rodziny oraz króla. To z pewnością był dla niego trudny czas. Oczy świata były skierowane właśnie na niego. Pogrzeb nie był wydarzeniem prywatnym. Każdy gest, każdy ruch, każda łza, wszystko było obserwowane i komentowane. Karol dopilnował, aby pogrzeb przebiegł sprawnie. W końcu to on był w centrum uwagi. Na niego wszyscy spoglądali i zastanawiali się, jak sobie poradzi. Szedł w kondukcie pogrzebowym królowej. Był w centrum zainteresowania opinii publicznej. Poradził sobie nad wyraz dobrze. Pogrzeb przebiegł sprawnie i zgodnie z planem. W końcu planowano go latami. Myślę, że Karol swoim zaangażowaniem walnie się do tego przyczynił. Naród był pogrążony w głębokiej żałobie. Zdecydowana większość poddanych królowej nie znała innego monarchy. Jej śmierć oznaczała koniec pewnej epoki, koniec współczesnej nam ery elżbietańskiej. Pogrzeb był pełen teatralnej dramaturgii. Był pięknie zorganizowany. Żołnierze, wspaniała muzyka, służba idąca za trumną królowej. To wszystko było naprawdę poruszające. Tłum płakał, oklaskiwał królową albo po prostu stał w milczeniu.
Wtedy panowała przenikliwa cisza. Pamiętam pogrzeb Diany. Było tak cicho, że było słychać jedynie ptaki. Nic innego. To świadczy o wyjątkowym poruszeniu. Pierwsze wykonanie Boże, chroń króla w kaplicy świętego Jerzego było poruszające. Król omal się nie rozpłakał. Mocne głosy, ten chór i wszyscy naprawdę wierzyli w to, co śpiewają. To było niezwykłe przeżycie. To musiało być osobliwe doświadczenie. Słyszał tę pieśń niezliczoną ilość razy, ale skierowaną do jego matki. Teraz słowa mówiły o nim, o królu. Musiało to być niezwykłe, wręcz katartyczne doświadczenie. Na pewno będzie dobrym królem, życzliwym i współczującym, królem ludu. Doskonale się w tej roli sprawdzi. Jest empatyczny, troszczy się o kraj i o dziedzictwo kulturowe, o planetę i o ludzi. To są atrybuty potrzebne królowi. Jest do tego stworzony. Podejrzewam, że będzie monarchą postępowym. Będzie starał się realizować własne interesy. Póki co cieszy się popularnością i ludzie go popierają. Minie trochę czasu, nim przekonamy się, jakim królem jest naprawdę. Na tronie zasiada dopiero od niedługiego czasu. Jego świąteczne przemówienie zostało dobrze przyjęte. Było krótkie i dobrze wygłoszone. Król odnosił się w nim do problemów społecznych z podobną emfazą co Partia Pracy. Z czasem zobaczymy, jakim jest królem. Dostał od społeczeństwa spory kredyt zaufania. Ma swoje wady, ale wszyscy go znają. Jego wady nie są dla nas zaskoczeniem. Z Kamilą u boku będzie wspaniałym, pełnym współczucia i wyrozumiałości królem, takim jakim być powinien. Król Karol III. Nowa era. Tekst polski Szymon Leociak. Czytała Agnieszka Postrzygacz.